W dzisiejszym odcinku siedzę w aucie, bo pada deszcz. Zdziwiony na hamowni. I coś tam sobie gadam. Jest to legendarny tor, na którym odbywają się wyścigi F1. Zapraszam. Siemanko, witajcie w odcinku, w którym w końcu chciałbym Wam zaprezentować mój samochód na tor, czyli BMW E82. W dalszej części tego filmiku dowiecie się, jaki jest cel tego projektu, po co nagrywam te filmiki, do czego to wszystko będzie zmierzało, więc jeżeli interesuje Cię to i ile ma mocy moja BMK, to zachęcam do oglądania dalej i oczywiście zostawienia jakiegoś komentarza, subskrypcji, także lecimy. Myślę, że większość facetów marzy o jakimś takim swoim gadżecie, zabawce. W moim przypadku było to oczywiście zawsze marzenie o jakimś drugim samochodzie, który daje nam weekendowo albo popołudniowo, w wolne dni, w wolnych chwilach jakiś tam dodatkowy fan i można się tym samochodem pobawić, uciec trochę od codzienności. I po co im te fajne, szybkie bryki? Żeby bajerować dupy! Początkowo myślałem, że czy nie zrobić tego z moim klasycznym BMW E30, gdzie samochód był w bardzo dobrej kondycji, co prawda był na mocnej glebie, na szerokiej feldze, ale szkoda było mi takiego nadwozia, które myślę, że mogłoby po prostu nie przetrwać moich prób. Zwłaszcza, że uważam, że motorsport nie jeździ po ulicy i do zabawy. Myślę, że jakaś klatka lub półklatka jest niezbędna dla naszego bezpieczeństwa. Dla mnie największą wartość mają samochody klasyczne wtedy, gdy są w stanie oryginalnym. Nie mają żadnych modyfikacji, nie mają tuningów lub mają takie modyfikacje, w który łatwy sposób można przywrócić ten samochód do stanu fabrycznego. Ten samochód po prostu nie odbiegał od takiego stanu za daleko. Wystarczyło wrócić do seryjnego zawieszenia, felg i można było się cieszyć klasycznym BMW E30. No i po prostu było mi tego samochodu szkoda do moich głupot. Samochód powstał w kilku miejscach, część prac wykonywałem sam, część prac było zlecone. Dziękuję tutaj wszystkim ludziom, którzy się przyczynili do tego mojego sukcesu. Także dziękuję przyjaciołom, szefom, w szczególności Łukaszowi i Dawidowi z Forturbo. Dziękuję Łukaszowi z Sorivolu, Bartkowi, Marcinowi z AMS, Łukaszowi z 24 Race. No i oczywiście mojemu bratu, który też mnie wspiera głównie finansowo i mentalnie. Także dzięki wszystkim serdecznie. Jeżeli interesuje Cię proces budowy, to zapraszam na mojego Instagrama. Tam w postach przedstawiam, co prawda idzie mi trochę pomału, ale przedstawiam proces budowy tego samochodu, więc można tam coś popatrzeć. Jeżeli masz jakieś pytania, to wal śmiało. Nie ma co w sumie tutaj przynudzać. Przejdźmy teraz, bo w tamtym miesiącu byłem na hamowni Forturbo. Samochód w końcu odżył, zaczął pięknie gadać, więc lecimy na hamownię. Jak to mówią klasyk, nadszedł dzień dzisiejszy. Jesteśmy dzisiaj samochodem Forturbo i będziemy stroić, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pięknie brzmi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy nowy dolot, nowy wydech. Wszystkie modyfikacje tylko i wyłącznie po to, żeby uzyskać jak największej mocy, więc no, czekam na efekt. A few minutes later.
Uszczelki popłynęły. Nie no, nie wiem, się śmieję, nie wiem co się stało. Matko Bosko, mówię, co to się stanęło? Także rozciekł nam się dekiel, ale to nic, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, bo mamy piękny wynik na hamowni. I oto wykres z hamowni. Jest to część, która interesuje bardzo wiele pewnie osób. Tutaj cyferki zawsze robią zasięgi i zawsze są czymś, co ludzi interesuje. Mój samochód po ostatnich modyfikacjach dolotu i po ostatnich modyfikacjach wydechu, o których opowiem przy samochodzie, legitymuje się w tym momencie mocą 287,6 konia. To jest najistotniejsze, że ma te 60. Nie no, Tak naprawdę to nie. Ja jestem mega zadowolony, jak to wyszło. Mamy fajny, płaski moment. Jeżeli będzie mi brakowało mocy, no to zawsze można coś tam jeszcze podłubać. Zawsze można wrzucić turbo lub kompresor. Także tutaj sky is the limit. Ale na początek moich treningów, mojego wprawienia się w ten samochód, myślę, że ta moc jest odpowiednia. Trochę mi brakowało tej mocy, jak było 200 koni, no to No tak średnio bym powiedział, tak średnio. teraz zyskało trochę wigoru, trochę lepszego dźwięku, no i jest cacy. Także tyle o hamowni. Lecimy teraz do samochodu, pokażę Wam jeszcze, co zostało zainstalowane w tym samochodzie i jakie mam plany związane z niektórymi tematami. Nie tak miał wyglądać ten odcinek, no ale samochód jest niestety unieruchomiony. Mamy awarię silnika po ostatniej wizycie na torze. Coś zaczęło stukać, więc prawdopodobnie, czy na pewno są to panewki. Coś po prostu poszło nie tak, brakło chyba jakiegoś smarowania czy coś. To co się stało, że się zesrało? Z zewnątrz jest to praktycznie całkowicie seryjne auto, nie ma w nim w zasadzie żadnych zmian, nie ma żadnego bodykitu, oryginalne zderzaki, oryginalne szyby. Poza tymi szybami, tak, to całe nadwozie jest seryjne i mamy jeszcze chwyty na masce, zapinki sportowe, tak samo na klapie bagażnika, żeby nic się nie odpięło w czasie jazdy. Docelowo oczywiście fajnie by było mieć jakieś szerokie body, poszerzone błotniki z przodu, z tyłu, no, żeby można było trochę te koło bardziej wysunąć. Szersze auto będzie się lepiej prowadziło. Deszcz. Poza tym, żeby było fajnie zrobić te szerokie body, no to myślę, że w przyszłości dach wleci z jakiegoś włókna, może boczki, może drzwi. Chociaż drzwi, wydaje mi się, że lepiej zostawić je w oryginale. Zawsze to uderzenie boczne, jakieś ewentualne, no takie drzwi stalowe, metalowe, oryginalne wytrzymają na pewno znacznie więcej niż jakiś karbon czy jakieś tworzywo. No ale masa jest wrogiem przyspieszenia, więc pewnie w przyszłości będziemy walczyć o te kilogramy, a każde jakieś tam gdzieś uszknięcie tu pół kilo, no to w pakiecie daje fajny efekt. Jak będziemy walczyć z masą, no to fajnie było też zrobić coś z aerodynamiką. Myślę, że prędzej czy później jakaś lotka na klapę wleci, większa lub mniejsza. Fajnie by było właśnie też mieć jakieś tutaj splittery na progach czy z przodu, no i płaską podłogę, ale to są bardzo odległe plany. Na razie mamy inne, ważniejsze tematy na głowie. Jeżeli chodzi o hamulec, to mamy tutaj zaciski z 1.3.5i M-performance'owe. Taki 6-toczkowy zacisk, który był właśnie w tych mocniejszych jedynkach stosowany. No, na razie nie jestem nim jakoś super zachwycony. Spodziewałem się chyba lepszych efektów po 6-toczkowym zacisku. Klocek jest z Ferodo DS 2500. Może tutaj trzeba poszukać jakiegoś upgrade'u, zastosować coś z wyższym współczynnikiem tarcia. Fajnie by było tu wrzucić docelowo jakiś hamulec z AP Racing, taki typowo torowy, przygotowany do motorsportu, gdzie wszystkie uszczelnienia są wewnątrz zacisku, nie ma żadnych przewodów na zewnątrz tego zacisku, wszystko jest skryte w środku. Taki typowo sportowy hamulec, który jest przygotowany do ostrego katowania i do wysokich temperatur. Na pewno chciałbym zrobić nadmuch na powietrza na tarczę, tak żeby przy jakichś gorących dniach fajnie można było to schłodzić szybko. Do kompletu mamy też właśnie zacisk tej 1.3.5i. Jest to dwutoczkowy zacisk, no tył jak tył,
Na razie jest wystarczająco. W zawieszeniu praktycznie nie robiłem żadnych modyfikacji. Jest rzucony tylko Bilstein B6 i sprężyna Eibach Pro Kit, trochę obniżająca. Docelowo fajnie by było mieć oczywiście zawieszenie gwintowane w pełni, regulowane. Na pewno jak coś będę zmieniał w tym zawieszeniu, to o tym się dowiecie, a na chwilę obecną myślę, że takie spoko, jak byłem na pierwszy raz na torze, nawet na całkowicie seryjnych amortyzatorach i całkowicie seryjnych sprężynach, no to było mega miękko. Dalej ten samochód jest dosyć miękki, więc myślę, że zanim wleci jakieś zawieszenie takie gwintowane, profesjonalne, no to najpierw może zdecyduję się na sztywniejsze stabilizatory, bo samochód mocno się ugina i mocno całe te nadwozie pracuje. Kiedyś myślałem, że samochód taki na beton, wszystko jak najtwardsze i najsztywniejsze, to jest najlepsze rozwiązanie na każde warunki. No teraz wydaje mi się, że jednak lepiej jak ten zawieszenie pracuje, ma jakiś tam skok i daje jakiś taki realny feedback kierowcy, a nie jest tylko po prostu betonem. Przejdźmy teraz do układu wydechowego. Kolektory wydechowe mam z Schmidmana. Miały dać jakiś tam realny przyrost, faktycznie dają fajny efekt. Reszta układu wydechowego jest w produkcji MG Motorsport. Tam mamy w zasadzie takiego X-Pipe'a i tłumik na końcu. Jest głośno, no ale fajnie gada, fajnie, mi się podoba, więc to najważniejsze. Jeżeli chodzi o wnętrze samochodu, no to w zasadzie jest wybożone wszystko, co się dało. Nawet tutaj wyciąłem jakieś mocowania w oryginalnych foteli. Wszystko kurwa blacha. Fotele mamy dwa kubełkowe Mirko, pasy tutaj są Sabelta, tutaj są RRS. Docelowo fajnie było, myślę, żeby mieć też system Hansa, który trzyma, usztywnia szyję i po prostu zwiększa jakieś bezpieczeństwo w czasie ewentualnego wypadku. Klatka bezpieczeństwa Iveco Motorsport. Mamy tak, 2 PMU z EcoMastera do zarządzania prądem, sterownik silnika Pectel firmy Cosworth, kierownica OMP, wyświetlacz Pectel Omega Dash 4, pedaliera Tiltona serii 6000, pompy Tiltona, układ hamulcowy na miedzi. Docelowo chciałbym go zmienić w jakiś lekki oplot lub takie przewody sztywne, ale nie miedziane. Klawiatura z EcoMastera do obsługi kierunkowskazów, wycieraczek do włączania samochodu i tyle. W zasadzie nie ma co tutaj o tym wnętrzu gadać, no bo nic tu ciekawego nie ma, wszystko jest wywalone. Przejdźmy pod maskę, najważniejszy element tego projektu, czyli serce, silnik M54B30, praktycznie seryjny motor, bez żadnych modyfikacji wewnętrznych. No i mamy efekty, mamy uszkodzony silnik, nie wiadomo co się stało, to stuka jak sam skurwisyn. Dzięcioł się zadomowił w silniku. Jeżeli chodzi o same modyfikacje silnika, to tak jak mówię, nie było ich praktycznie wcale. Mamy tutaj po prostu zrobioną tylko odmę, zimny dolot, kolektor z N54B30, czyli 3-litrowego silnika turbo z przekładką od FTWL-a. Dzięki temu uzyskaliśmy taki wynik na hamowni, chłodnica oleju, chłodnica wspomagania. W początku było oryginalne wspomaganie, teraz jest elektrohydrauliczne z Opla Astry. Niestety nasze serce już jest po pierwszym zawale. No teraz czas na mój zawał, jak się dowiem ile to wszystko będzie kosztowało. Mam zawał! Ale zobaczymy, może nie będzie tak źle. Więc tak wygląda samochód. Jeżeli macie jakieś tutaj pytania czy porady, co można zrobić, żeby ten silnik był bardziej bezawaryjny, albo co można zrobić w tym nadwoziu, żeby zrobić jakąś lepszą geometrię do jazdy, albo co można zastosować, żeby ten samochód przyspieszył na torze, co się sprawdza, co jest warte uwagi, to chętnie o tym poczytam, zostawcie komentarze. A jeżeli chodzi o cel tego projektu, no nie ukrywam, że już samo to, że jestem w takim miejscu i mogę sobie kilka razy w roku wyskoczyć na tor, to jest to spełnienie moich marzeń, więc jeżeli realizujemy jeden punkt, no to myślimy o czymś więcej. W tym momencie chciałbym przejechać około, myślę, najlepiej by było 2-3 tysięcy kilometrów tutaj w kraju po jakichś torach, które są wokół mnie. No, myślę, że zajmie mi to kilka sezonów, żeby zrobić taki przebieg, ale jakby głównym celem jest wyjazd na tor Spa w Belgii. Jest to legendarny tor, na którym odbywają się wyścigi F1, wyścigi Endurance WEC-u ze słynnym zakrętem Oruż, więc byłoby to spełnienie marzeń przejechać się moim samochodem wyścigowym po tym torze. Myślę, że nie będzie to łatwe, żeby tam w ogóle się dostać i nie będzie łatwe, żeby tam się wybrać, dlatego chciałbym się po prostu też mocno wjeździć ten samochód, zanim tam się wybiorę, żeby jak już tam pojechać, to nie robić jakichś kółek turystycznych, tylko chciałbym przejechać na pełnej kurwie
I Jechałem szybko, gdyż lubię zapierdalać. po prostu sprawdzić się na tym torze w warunkach bojowych, na jakimś track dayu czy open tracku, zobaczymy co z tego wyjdzie. Generalnie to jest właśnie cel tego kanału, żeby mieć pamiątkę na przyszłość i jeżeli macie jakieś takie marzenia, no to ja Wam też kibicuję, żeby Wam się wszystko udało i spięło, bo w sumie no, trzeba się bawić tym życiem. Uważam, że trzeba żyć tak, żeby właśnie nie żałować tego, co się zrobiło albo czego się nie zrobiło, więc jeżeli widzicie jakąś możliwość realizacji swoich marzeń, to polecam w to iść, polecam to robić, no bo no myślę, że to nas fajnie nakręca i daje nam jakąś satysfakcję na koniec. Widział pan, jaki mądrutki? Filozof zasrany. Jeżeli interesujesz się trochę motorsportem, to na pewno wiesz, że są to tematy dosyć kosztowne. Ja tutaj nie wiem, czy raczej chyba nie będę robił żadnych zbiórek w tym temacie, no bo to jest myślę, że bardziej dla celów charytatywnych, dla osób, które naprawdę potrzebują pomocy. Ale jeżeli na przykład potrzebujesz części do swojego projektu, jakichś kutych gratów, to chętnie mogę Ci z tym pomóc. Mam dobre źródła na kute części do samochodów, na jakieś turbosprężarki, elementy zawieszenia, więc jeżeli interesuje Cię jakoś wsparcie, to zachęcam do odezwania się do mnie. Chętnie przygotuję jakieś oferty. Dodatkowo zajmuję się fotografią, więc jeżeli potrzebujesz jakiejś sesji, to też chętnie w tym pomogę, a oczywiście wszystkie pieniądze, które uda mi się tutaj jakby jakoś dodatkowo zarobić, no będą one szły na jeden oczywisty cel, czyli wyjazd do Belgii. Zobaczymy, kiedy to się uda zrealizować, zobaczymy, jaka będzie do tego droga. Chciałbym tą drogę tutaj pokazywać, nagrywać i dzielić się z Wami moimi przemyśleniami. Także jeżeli to Cię interesuje, zachęcam do subskrybowania i oglądania. No i mam nadzieję, że nie zawiodę Was jakością następnych filmików. Także dzięki za dotrwanie do końca, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!